Dzień dobry widzowie, z tej strony Fala. Dzisiaj znajdujemy się na Bielanach, czyli w miejscu, gdzie w sumie jeszcze kompletnie nic nie nagrywaliśmy. I za mną znajduje się restauracja Karma Bielany. To jest ulica Żeromskiego 29, to jest ten sam budynek, w którym znajduje się ratusz, czy tam urząd Bielany. I będziemy sprawdzać menu walentynkowe, bo zobaczyłem, że właśnie się pojawiło od dzisiaj i ono będzie chyba przez cały tydzień. Natomiast no, można tu przyjść na walentynki, jest właśnie specjalne menu pod to stworzone. Tak więc my dzisiaj przetestujemy, co możemy dostać w takim menu, ile zapłacimy, no i czy warto skorzystać z tego menu, czy dobrze smakuje. Także zapraszam was wszystkich do środka. Słuchajcie, no walentynki można spędzać w wieloraki sposób, no można, nie wiem, chillować sobie przed Netflixem, można, nie wiem, gdzieś wyjechać, ale można też spędzić miło w restauracji i właśnie taką formę chcieliśmy wam dzisiaj pokazać. My już jesteśmy w środku i tak, mamy tutaj takie już menu z góry ustalone, ale nie wiem, czy będę wam zdradzać na początku, co tutaj mamy. Chyba lepiej tak po kolei, jak będzie przychodzić, będziemy wam mówić. Weźmiemy sobie jedno menu, tylko powiem tyle, mięsne, a drugie wegetariańskie. I tak, sam lokal, muszę przyznać, że jest przepiękny w środku. Jest naprawdę, to wygląda niesamowicie. Mnóstwo kwiatów i mamy tutaj na ścianach takie makramy. I co to są makramy? Bo sam nie wiedziałem. To są takie dekoracje wiązane, plecione właśnie tutaj w tym przypadku z takich jutowych sznurków. I tutaj mamy największą makramę w całej Polsce, do której użyto aż 3 km właśnie tych sznurków. Tak więc no wyobraźcie sobie, ile to roboty. Atmosfera jest taka, żebym powiedział, dosyć luźna, taka z kelnerem, nie? Taka rodzinna. I właśnie ta karma, która jest w nazwie, to tutaj to jest jedna rzecz, taka gra słów, że dobra karma, że się dobrze karmią, ale generalnie tu chodzi o tą karmę znaną z tych religii właśnie hinduistycznych, czy tam hinduistycznych. Zaraz wam przeczytam dokładnie, jaka jest definicja karmy. Główną ideą właśnie tej karmy jest to, że czyny tworzą przyszłe doświadczenia i przez to każdy jest odpowiedzialny za własne życie, cierpienie i szczęście, jakie sprowadza na siebie i innych. Tak więc no generalnie to chodzi o to, że karma wraca, te powiedzenie. Tak więc tutaj o to chodzi, a nie o dobre jedzenie, ale myślę, że o dobre jedzenie też, bo ocen ma 4,5, więc całkiem nieźle. Możemy złożyć zamówienie? Oczywiście, proszę panów. Byśmy prosili jedno takie, to walentynkowe, jedno mięsne, drugie nie mięsne. Oczywiście. I tyle. Bardzo proszę. No nie będziemy wam mówić, ile kosztuje każde danie, no bo tutaj mamy takie menu walentynkowe, więc płacimy za całość, za cały set dla 2 osób, to jest 175 zł, jednak za każde danie wybór tego mięsnego menu jest plus 20 zł, jeżeli dobrze rozumiem to, co tutaj czytam, więc no jak jedno wegetariańskie, drugie mięsne, to 195 zł wyjdzie, natomiast 2 mięsne to 215 zł. No i tak, zaczynamy od zupy, która jest naszą przystawką i spójrzcie, tutaj mamy taki czerwony krem z pieczonego pomidora i papryki. Dodatkowo jest ona wzbogacona tutaj palonym serem kozim. Ciekawe smaki. Generalnie to nie jest taki standardowy krem, jak sobie zjesz właśnie paprykowo-pomidorowy. Czujesz ten smak, ale mocno czuć właśnie ten palony ser kozi, nie? No ten ser kozi świetnie to przełamuje. Czuć mocno, że to jest palone. Jest bardzo dobre. Jest coś ciekawego. Jest coś innego, bo masz ten palony posmak. I jeżeli ktoś właśnie lubi takie palone posmaki, to bardzo mu to zasmakuje. Natomiast jest to, myślę, że taki odważny smak, który może nie każdemu podejść. Mi bardzo smakuje to. Fajne jest to, że to nie jest oklepane. Czyli sama papryka i pomidor, po prostu robisz z tego krem, jest dobry, bezpieczne danie, natomiast tutaj nie boją się kombinować, to jest plus dla nich. Ja sobie jeszcze kawkę tutaj strzeliłem, bo rano nie zdążyłem, miałem dzisiaj rezonans magnetyczny odnośnie mojego tego barku i powiem wam, że to jest po prostu tak traumatyczne przeżycie. Ja mam klaustrofobię i dla mnie wjechać w tą rurę to jest po prostu jakiś dramat. Całą noc nie spałem i generalnie się budziłem co chwila. Co zasnąłem, to się budziłem. Raz mi się śniło, że pani mi powiedziała, ta technik, że 1,5 godziny będzie trwać cała w tej rurze. I mówię, nie wchodzę. Się od razu wybudziłem, nie? Później zasnąłem, śniło mi się, że mielinami związali, żeby mnie do tej tuby wziąć. A co najciekawsze, przyszedłem i faktycznie takim taśmą taką się ścisnęła pani, że nie ruszał ręką. A więc no, ale przetrwałem, 45 minut byłem i już jestem
Szczęśliwszy, bo na cały czas byłem taki zestresowany, powiem wam, od kilku dni. Patrzcie, jak stróż Boże ciało się wyszykował. Podanie bardzo estetyczne, bardzo ładne. Czyli co, pan mówił, żeby wszystko wymieszać, tak? Tak. Żeby to wszystko popsuć. Na razie spróbuję Fajnie przełamuję tego pomidorka. Mocno pomidorowy. Taki kwaskowaty pomidor. No, tak jak powiedziałeś, odważny smak. Ale wydaje mi się, że jak przy podaniu człowiek się nie spodziewa, jaki to będzie smak. Fajnie, że te właśnie pomidory są mocno takie kwaskowate. Ten ser aż taki słodki jest. Fajne, fajne. Przydałyby mi się jeszcze tu jakieś grzaneczki. A fajnie ten ser kozi taką słodycz dodaje. Pozycja smaczna i wydaje mi się, że większości osobom będzie pasować i smakować. Dawać mi to główne danie. Jak to się próby robi? Ja nie będę tutaj jakoś udawać, że się znam na winach jakoś za dobrze, ale to wino, bo jak byłem na Sycylii, to właśnie Grillo z Sycylii, to jest taka właśnie odmiana, która jest tam bardzo popularna i mi bardzo smakowało, więc sobie ja takie wybrałem. Wróbel wziął jakieś czerwone Abruzzo Montepulciano. Nie wiem co to, jak to się macha, tak? Chyba Jakoś? jest wytrawne, bo czuć tak. Co, tak muszę wziąć? To Musisz trochę no. napowietrzyć. Na powietrze. No zielonego pojęcia nie mam, jak to się robi. Może dajcie znać w komentarzach. A przy okazji, jak macie chwilkę czasu, to zasubskrybujcie kanał, zachęcam. To sprawdzamy. Przepyszne jest to winko. Tak jak na Sycylii ono mi najbardziej smakowało, pamiętam właśnie to Grillo. Tak samo tutaj jest świetne. Z dzisiejszych win, które tu spróbowałem, jest na razie na pierwszym miejscu. Dzisiejszy Tak, to jest pierwsze, nie? Żeby tu nikogo nie wprowadzać w błąd. No, lepszego dzisiaj po prostu nie piłem. Zjedliśmy, a jeszcze nic nie powiedziałem o zastawie, bo bardzo fajne są takie złote widelce. Nie wiem, rzadko z takimi jem. U Gorlesia chyba takie są, nie? Tak, naprawdę bogaty człowiek. A jak człowiek, wszystko ze złota, kible ze złota, krany ze złota. Tak więc no, czasami klamki wykręcamy. Mamy tu już swoje danie główne. I to jest danie mięsne. Już wam czytam, co tutaj mamy. Soczysta pierś kaczki ze skórą sous vide, francuskie ziemniaki pignon i do tego mamy jeszcze perły z buraka. A to ja myślę, że to winogrona na początku. To jest buraka takie wydrążone oraz mus jabłkowo-selerowy. Znaczy, ziemniaka zacznę. Spójrzcie, fajnie, on jest taki wypieczony. On musi być bardzo, one muszą być duże te ziemniaki, mi się wydaje. Bo naprawdę duże są kawałki tego wykrojone. Ej, dobry ten ziemniak. Słony? Właśnie jest mało słony, a mi kompletnie nie przeszkadza. Ja zawsze muszę mieć ziemniaki dosolone. Tak wyjątkowo aksamitny smak ma samego ziemniaka. Czekaj. Czy oni robili... To mało ilość dani. Jest jeszcze drugi, tak? Już się zastanawiałem, czy oni nie zrobili jakiegoś pire w środku, czy coś takiego. Ale ten ziemniak sam w sobie jest taki delikatny, co jest ciekawe. Dobra, przechodzimy do naszego tutaj króla na talerzu, czyli pierś z kaczuszki. No i pierś z kaczki musi być różowa w środku, więc podejrzewam, że będzie bardzo dobrze. Ja uwielbiam kaczkę. Spójrzcie, jakie to jest soczyste. Przepyszna jest kaczuszka. Jest soczysta, tak jak napisali. Ja zawsze w kaczce się boję, jak zamawiam, że będzie przeciągnięta, bo bardzo łatwo kaczkę skrzanić wróbel. Natomiast tutaj jest idealnie ona po prostu zrobiona, to mięso w punkt. I ja się zastanawiałem, co tutaj będę miał, jeżeli chodzi o tą skórkę. Ona nie jest chrupiąca, ale nie ma problemu, żeby ją przegryźć. Wielokrotnie ona była tutaj ponacinana, ta skóra, żeby wypuściła właśnie swój tłuszcz. I naprawdę bardzo dobra. Dobra, spróbujemy właśnie sobie z tym musem. Jaki to był mus? Jabłkowo-selerowy. Ja selera bardzo lubię, no jabłko chyba każdy lubi. Śmieszny jest ten sos. Wy go spróbuj w ogóle. Jest taki, kompletnie bym się nie spodziewał, że on tak smakuje. Jest taki, Ja w ogóle czuję tak jakby karepę. on jest taki żelowany jakby troszeczkę. Ale seler jest mocno wyczuwalny i bardzo duża słodycz jest właśnie z tego jabłka. Wydaje mi się, że on był jeszcze dosładzany troszeczkę.
ten mus, nie? Żeby był słodszy. No to danie, myślę, że takiej knajpie to z 6 dyszek, nie? Burek jak burek. Burek jest zawsze smaczny, także mi smakuje jak najbardziej. I burek się świetnie rozumie właśnie z kaczką. Natomiast jeszcze raz spróbuję z tym musem, bo jestem przekonany, czy on właśnie tutaj tak idealnie pasuje. Sam w sobie jest dobry, ale czy on do kaczki? Jest to jak najbardziej coś innego. Naprawdę bardzo taki nowatorski smak, jakby powiedział, do kaczki. Natomiast ja osobiście tą kaczkę samą chyba preferuję zjeść, nie? Bez tego sosu. Sama w sobie jest przepyszna i nie potrzebuje tutaj tych udoskonalaczy w postaci sosu. Sos jest ciekawy, inny, nowatorski. Natomiast ja osobiście wolę to bez sosu, nie? I tak, żeby wam uzmysłowić, ja generalnie zawsze jem kaczkę bez żadnych sosów. Nie wiem czemu, ani żurawinowy, ani jabłko. Preferuję po prostu ją samą. I dlatego też tutaj preferuję samą, po prostu takie mam preferencje, ale sam mus jest bardzo fajny, jabłkowy i ten seler tam jest mocno wyciągnięty. Ja raczej bez skórki będę jadł, bo nie jestem jakimś fanem takich tłustych części. Bardzo soczyste mięso. Samo mięso fajne, ale no ja jednak muszę bez skórki. No, nie lubię po prostu. Od małego zawsze unikałem. Fajnie przypieczony. Jakaś słodka odmiana ziemniaka. Teraz creme de la creme, w końcu mogę zjeść mięso bez skóry. Weźmy sobie tego sosiku. Ten mus trochę zabija smak mięsa. No. Ja powiem ci, że nie jestem jakimś dużym fanem kaczki, ale to mięso naprawdę mi smakuje. Fajnie przyrządzone. No bo jest dobrze zrobione, nie? Z buraczkiem już fajnie wchodzi. No, buraczek idealnie pasuje do kaczusi. To jest... A kiełki czego są? Nie jadłem, to są wyglądają na lucerny, tak jak widzę, ale nie próbowałem ich. Idziemy do menu wegetariańskiego. Spójrzcie, jak to się prezentuje, to danie niesamowicie pięknie. Podanie, prezencja, to jest tutaj 10 na 10. Co my tu mamy? Są to wędzone eskalopki z selera i one są podane z musem z kalafiora oraz marchewką al dente w emulsji winno-maślanej, więc no masło i właśnie marchewka to są wyrazy bardzo bliskoznaczne, przynajmniej w mojej kuchni, więc no ja jestem... Są tu jakieś afrodyzjaki? Oczywiście, to są eskalopy, to są, wiesz, selery, to jest, wiecie, seler to jest afrodyzjak, marchewka też. A serio, wpisywałem sobie, żeby sprawdzić, czy jakieś nietypowe, co są afrodyzjaki, marchewka była jako afrodyzjak. Ta oliwa tutaj, ta zielona, ona jest fantastyczna, bo to jest, zielona oliwa to jest z tych, to nie jest taka odmiana, tylko to są po prostu świeże oliwki, wiesz, młode. Wygląda to fajnie. W życiu byś się nie spodziewał tego smaku tutaj. Tak? Smak selera, oczywiście, dominujący, tak jak ten, ale taki przyjemny, bo czasami seler to tak aż cię zabija, nie? Tak jak masz dużo selera. Tu natomiast to jest taki bardzo przyjemny smak selera i do tego masz taką lekki, grillowany posmak tego przypalenia, nie? Słoność właśnie z tej przypalonej skórki i słodycz jeszcze tutaj jakaś wchodzi. Ale fajnie teraz taki kawałek mi się trafił właśnie tej przypalonej. Normalnie jakby sól gryz, nie? Taki... Trochę wygląda jak przygrzebki chyba, co? Tak. Kalopy to inaczej przegrzebki się nazywają. Małże świętego Jakuba, kalopy, przegrzebki to jest to samo danie. Więc no to jest to. Dokładnie tak wygląda. Tylko masz kilka określeń, nie? W gastronomii na to. Przepyszne, wegetariańskie danie. Oczywiście trzeba lubić selera, samego w sobie, no bo jest wyczuwalny ten smak, ale on jest taki, nie jest tak intensywny, jak czasami sobie zjesz tego z zupy na przykład, nie kojarzysz selera z zupy, no, taki intensywny ma ten. On jest tutaj czuć selera, a nie mocno intensywnie. Spróbuję go sobie z tym musem kalafiorowym. Bardzo delikatny, ale ten kalafior jest wyczuwalny, ale też bardzo leciutko gdzieś tam oddali. To jest taki po prostu kremowy sos do tego, gdzie masz tam daleki posmak właśnie kalafiorowy. Natomiast jest to bardzo dobre i pasuje do tego bardzo. Jeszcze spróbuję sobie tej marcheweczki, no bo to jest w emulsji winno-maślanej, więc to powinno nieść bardzo dużo smaku do tego wnosić. Ona chyba też trochę przypalona, nie? Myślałem, że będzie troszeczkę inaczej podana, bo tutaj ona była tylko na tej
patelni tak naprawdę tej emulsji muśnięta. Ja myślałem, że ona będzie taka do miękkości zrobiona. Natomiast tutaj masz taką, bliżej jej jest świeżej marchewce, nie? Myślałeś, że zblanszowana będzie. Myślałem, że będzie taka, będziesz mięciutka już. Nie przeszkadza mi to, chociaż ja bym osobiście wolał, żeby była miękka. Wiesz co chodzi? Druga to samo, więc to jest po prostu takie i tutaj autor miał na myśli właśnie takie coś, ale też ma dużo tego smaku, czuć, że wino i ta marcheweczka ma też taki słodki posmak, nie? Bo jak na maśle masz właśnie marchewkę, tylko że ona była krótko na tym maśle. Ale jestem zadowolony bardzo z tego wyboru. W każdym daniu jest coś zaskakującego, natomiast to danie, ten seler jest czymś naprawdę świetnym. No, powiem Ci, że to jest wegetariańskie, a taką 9 bym dał. W knajpach jadasz wegetariańskie, co? Rzadko jadam i powiem Wam, że chyba po tym daniu zrobimy jakąś serię z wege jedzeniem, żeby zobaczyć te takie najfajniejsze knajpy w Warszawie, bo okazuje się, że naprawdę to jest mega smaczne, jeżeli jest odpowiednio zrobione, tak jak tutaj. Przegrzebki wege, ponacinane w fajny sposób, żeby smak przeszedł do środka. I taki bardzo delikatny w stosunku do tych poprzednich pozycji, gdzie ciągle był jakiś smak przewodni. Tak tutaj jest bardzo delikatnie. Marchewka spoko. Teraz czuję te słone, ale ja bym dodał kurczaczkę. No w porządku, jeżeli ktoś jest wege, raczej powinno mu zasmakować. Ale sam byś nie wziął tego. Ja raczej bym wybrał mięsną pozycję. Przyszliśmy do najsłodszej części naszego dzisiejszego odcinka, czyli deser. I co my tu mamy? Jest to tartaletka i tutaj jest mus w środku z naturalnej wanilii, prosto z Sri Lanki. I mamy jeszcze do tego maliny, więc ja rozumiem, że to mus jest tutaj malinowy. Tutaj to jest chyba jakiś taki kruszonka, to chyba liofizowane właśnie jakieś owoce. Czy to malina? Tak, malina. To jest taka liofizowana malina. Fajny tutaj taki zmaz jest też zapewne malinowy. Mamy tu na górze połówkę truskawki. Tutaj mamy boróweczkę, mamy granat, ale co jest ciekawe, nawet borówkę na pół przecięta, żeby to ładnie się prezentowało. Spójrz, ten środek widzimy. Tutaj też jakaś kruszonka na górze. No i mamy taki listek różowej czekolady, to jest chyba czekolada. A całość też taki właśnie tutaj jest ta tartaletka, te ciasto tartaletki jest też takim w kolorze różowym, czyli kolorze miłości, tak jak mamy na walentynki. Tak więc skosztujmy tego pięknego deseru, aż właśnie to należy do takich deserów, które nie chce się psuć. Czasami są takie. I ten taki jest, widać, że artystycznie ktoś do tego podszedł. To zobaczymy, jak tutaj ze strony kulinarnej to się prezentuje. Wiecie, ogólnie fanem jakichś tych słodkości ogromnym nie jestem. Chociaż ostatnio mi jakoś kurde coraz bardziej podchodzą. Ten mus ma taką konsystencję bardzo gęstą, taką aż drzemowatą. Tylko nie ma tych grudek, nie? On jest taki musem, pozostaje musem, ale smak wanilii z truskawką od razu się rzuca na kubki smakowe. Jest naprawdę mocno intensywne i dlaczego ja lubię na przykład z malinami, bardzo lubię generalnie wszelkiego rodzaju wyroby ciastkarskie, wszelkiego rodzaju desery, bo maliny są kwaśne i one nie dość, że słodycz masz, to jeszcze masz ten element kwasowości, który dla mnie, w moich przynajmniej deserach jest pożądany i to ewidentnie to jest i powiem tyle. Najsmaczniejsza pozycja dzisiaj. Naprawdę jest to cudne. A patrzcie, tutaj mamy, w środku mamy, tutaj mamy mus malinowy jeszcze. Jak masz dobry tort wróbel na imieninach, powiedzmy twoja mama zrobi tort, przychodzi ciocia nie za słodkie. I dobry taki nie za słodki, dokładnie to opowie. I dokładnie tutaj tak jest. Jest to słodkie, ale nie za słodkie dzięki tej kwaskowości. Fajnie, bo patrz, borówka, granat, truskawka, do truskawki jeszcze nie doszedłem, malina. To są wszystkie takie lekko kwaskowate owoce, prawda? No i ta wanilia jest też, to nie jest jakaś tam mocno słodka, jest słodka, właśnie ona jest największym tu słodkim elementem. No jest przepyszne to danie. Tak więc, no co, jest... Piękne zakończenie, by rozpocząć... Piękny, jeszcze piękniejszy wieczór. Z walentynką dobry wieczór. Ja bym postawił to zdecydowanie na pierwszym miejscu, bo jest to po prostu coś, co mi smakuje najbardziej. Jest musik, więc
Wygląda pycha. Wygląda pysznie. Dżem. Kwaskowaty. No. Chyba musimy zacząć robić jakąś serię na słodkościach. Ja chcę zrobić serię. Ale to jest 10 na 10 danie. Fajne, fajne. Nic bym tu nie zmienił. Z pewnością po takiej kolacji taki deserek będzie zwieńczeniem tego wszystkiego, co tutaj się działo. Albo jeszcze inny będzie zwieńczenie. No, fajnie, wszystko do siebie pasuje. Nie za słodkie, tak jak Fala powiedział. Na dworzu widzimy się na podsumowaniu, bo nie ma co przedłużać. Ja jeszcze mam ostatni, że tak powiem, kęs mojego deseru i ostatni łyk wina, bądź 2 łyki. Ale przepyszne. Słuchajcie, zachęcam wszystkich do przyjścia i spróbowania tutaj tego menu walentynkowego, ponieważ było przepyszne. Słuchajcie, na samym końcu, już po zjedzeniu właśnie deseru, przyszedł do nas szef kuchni, który też na imię ma Piotr, tak jak i my. I właśnie porozmawialiśmy, no nie przypadek, rozmawialiśmy na temat dań, które on tutaj zaserwował. To było właśnie menu walentynkowe, zostało ułożone całkowicie przez niego. Widać, że to jest osoba z pasją, która poszukuje właśnie jakichś takich nowych, nietuzinkowych smaków, które właśnie dzisiaj tutaj odnaleźliśmy. Niektóre rzeczy naprawdę mocno nas zaskoczyły i jeżeli chcecie na przykład jeżeli po prostu chcecie spędzić miło właśnie najbliższą środę walentynkową, to jest idealne miejsce, żeby to zrobić. Tym bardziej, że my za 195 zł, nie? No. Zadanie mięsne i wegetariańskie i myślę, że nigdzie nie zjesz tego. Masz tutaj przystawka zupa, główne danie, deser i kieliszek wina. Myślę, że w Warszawie ciężko znaleźć jest miejsce, gdzie za osobę wyjdzie za tyle pozycji 100, nie? Więc myślę, że cenowo jest naprawdę bardzo dobrze tutaj, a tym bardziej smakowo. Produkty, które zostały tu użyte, widać, że są najwyższej jakości, no ale to smak. Chodzi o smak, gdzie bierzesz po prostu krem z, nie wiem, na przykład z tych pomidorów i z papryki, a dostajesz coś, gdzie jest taki twist, że ty się kurde zastanawiasz, wiesz, na nowo odkrywasz dane danie. Dużo fajniejsze, może komuś naprawdę bardzo posmakować, wiadomo, nie wszystko może każdemu, ale no, dla mnie to było świetna zupa. Tak samo inne te potrawy mają dużo elementów zaskakujących, tak więc z mojej strony jak najbardziej polecam to miejsce, żeby tu przyjść i spędzić walentynki na dobry start wieczoru. Tak więc słuchajcie, zapraszam wszystkich do subskrypcji do Karmy Bielany, naprawdę fajne miejsce i tak jak powiedział szef kuchni, co zobaczycie po napisach, będzie właśnie wrzucona rozmowa z szefem kuchni. Tutaj o to chodzi, tak jak w karmie masz, że jeżeli dajesz dobre składniki, dobre produkty, smaczne, to wierzę, że właśnie klienci będą wracać do nich i ja myślę, że tutaj wrócę jeszcze nie raz. Tak więc słuchaj, wróbel najedzony, to do domu. Ciao! Smakowało? Też Piotr? Też O jest, ale dobre towarzystwo widzę. Przepyszne, to jest po prostu... Ja nie jestem deserowy, Tak? ale ten deser To się mega jest cieszę. po prostu tak przepyszny. No, to Jedyny jest minus... zróżnicowane tak naprawdę smaki, bo jest trochę słodkiego i trochę Kwaśnego jest dużo. Tak. Ten dżemik taki kwaśny, bo to jest żel, a właśnie on daje aż jak dżem taki trochę. Tak, tak. Zaczynając może od Jedyny zupy. minus, że nie jest większe, jak ten talerz. Okej. Było naprawdę takie dobre, się śmieję. Zupa bardzo Tak. fajna. Fajne jest właśnie było to Kwaskowate, przypalenie. Pomidory. Tak, ale Bo to jest na świeżych pomidorach. To jest przede wszystkim ten sekret, prawda? Bo bardzo dużo restauracji robi na czym? Na pelati. My tu właśnie... Pelati jest zawsze słodkie. No nie jest takie wytrawniejsze. no tak, no bo to Tutaj- są generalnie w puszce kupywane, Dokładnie. sparzone i Dokładnie. skórka zdjęta. Tutaj akurat no, my robimy to na stałych pomidorach świeżych, które są palone, do tego też pewnie wyczuwacie trochę esencji takiego dymu, takiego wędzenia. Było czuć i to było właśnie fajne. I to powiedziałem, że fajne jest to, że się schodzi z utartych ścieżek, Tak, bo jest coś innego takiego. My chcemy tutaj, tak jak jedliście dzisiaj rzeczy, tak naprawdę pobawić się smakami. I to Tu właśnie było czuć. Tak, tu jest powiedzmy coś słodkiego, tu jest za chwilę coś kwaśnego, a tu może jeszcze trochę innego, tak samo jak marchewka jest troszeczkę robiona niby winno-maślanym, ale jest też troszeczkę cukru dodawane i trochę chili, które też ma podkręcić delikatnie smak. A kaczka była cała w sous vide robiona, prawda? Tak, my kaczkę robimy tak, że wrzucamy ją w solankę, ona sobie w solance dochodzi, następnie jest wyławiana, jest marynowana właśnie. Ja też właśnie zawsze kurczaka robię czy coś, to do solanki i to mięso jest po prostu Mega, bo właśnie to jest sekret, tak?